Wspaniały, barokowy, pojezuicki kościół Piotra i Pawła, romański kościół świętego Andrzeja, tuż obok Collegium Juridicum i gmach byłego Kolegium Jezuickiego. Do tego malownicza ulica Grodzka. Okolica wręcz przesycona zabytkami. Stąd od lat była inspiracją dla artystów i malarzy. Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej to nie tylko unikatowe kolekcje inkunabułów czy rękopisów, ale bardzo ciekawy zasób grafik, miniatur, rycin, pocztówek czy zdjęć. Dzisiejszy ekspert odpowie na pytania, jakie są najstarsze miniatury i jakie są najstarsze ekslibrisy w zbiorach Uniwersyteckiej Librarii. Magister Izabela Korczyńska, historyczka sztuki, kierowniczka oddziału zbiorów specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej. Do głównych obszarów zainteresowań naukowych należą dzieje malarstwa, grafiki, sztuki europejskiej epoki nowożytnej, członkini CODART, międzynarodowej organizacji skupiającej kuratorów holenderskiej i flamandzkiej sztuki oraz SHS, czyli Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Biblioteka Jagiellońska słynie z bezcennych kolekcji. A jakie są najstarsze grafiki znajdujące się w Państwa zbiorach? Najstarszymi obiektami, które znajdują się w kolekcji zbiorów graficznych, to drzeworyty pochodzące ze szkoły niemieckiej. W dodatku są to drzeworyty barwione, co jest dosyć sporą rzadkością i nie występuje aż tak często. A jeśli chodzi o zasób Państwa, znajdują się także bardzo interesujące ekslibrisy. Jaki jest najstarszy, a wydaje mi się także najcenniejszy ekslibris? Najstarsze ekslibrisy, które znajdują się w naszych zbiorach, to ekslibrisy heraldyczne, wykonane w latach 1514, a drugi 1517 i są to ekslibrisy należące do biskupa, ale także sekretarza królewskiego Macieja Drzewickiego. A jaki jest charakter Państwa zbiorów, jeśli chodzi o zasób tutaj znajdujący się w Bibliotece Jagiellońskiej? Zasób w sensie ilościowym czy Ilościowym, gatunkowym? jakościowym i jakie materiały można w nich odnaleźć? Zbiory graficzne jest to pewne uproszczenie, ponieważ kolekcja składa się nie tylko z grafiki oryginalnej, ale także z rysunków oraz albumów. To są księgi, które zostały zbindowane bądź przez kolekcjonerów, bądź przez wydawców i składają się z wielu grafik. Do tego dochodzi duży zbiór fotografii, kart pocztowych i właśnie ekslibrisów. Wspominała Pani o tych unikatowych, barwionych drzeworytach. Co one przedstawiają i jakie jest ich znaczenie? Są to dwa drzeworyty, obydwa barwione i przedstawiają ojców Kościoła. Są to przedstawienia kameralne, czyli przedstawiają jednego z ojców Kościoła we wnętrzu. Pierwsze przedstawienie to święty Hieronim, który pracuje nad księgami. A na pierwszym planie widoczny jest lew, który jest jego symbolem i jednoznacznie pozwala nam zidentyfikować postać. Natomiast drugi drzeworyt przedstawia świętego Grzegorza. Jest on bardziej zniszczony, co będziemy mogli się temu przyjrzeć. Również święty znajduje się w pracowni, również wśród ksiąg. Wspominała Pani o tej kolekcji fotografii czy kart pocztowych. Które z tych artefaktów Pani zdaniem zasługuje na szczególną uwagę? Szczególne zainteresowanie badaczy budzi kolekcja fotografii, która pokazuje nie tylko osobistości związane z Krakowem, Alma Mater, ale również artystów. Wspominam o tym dlatego, że mamy kolekcję przedstawiającą Helenę Modrzejewską w jej różnych rolach teatralnych, a także, co jest bardzo dużą rzadkością, przetrwały do naszych czasów i są zachowane u nas szklane klisze, które zostały wykonane przez fotografa krakowskiego. Kligiera? Nie. I przechowywane są u nas. Także jest to jedyny taki zbiór. A jeśli chodzi o karty pocztowe, o których Pani wspominała, czy też znajdują się równie unikatowe zbiory, jak w przypadku klisz i fotografii modrzejewskiej? Oczywiście karty pocztowe możemy datować od XIX wieku. Jest to zbiór bardzo szeroki, przedstawiający
i reprodukcje dzieł sztuki, ale również miejscowości uzdrowiskowe, a więc tamtą architekturę, która niekoniecznie przetrwała do naszych czasów, ale no jest unikatowa i świadcząca o tym, jak stare uzdrowiska mamy w Polsce. Jakie materiały ze zbiorów grafiki Biblioteki Jagiellońskiej mogą być pomocne w studiach nad dziejami Krakowa? Do dziejów Krakowa, a zwłaszcza badania jego ikonografii, czyli tego, jak miasto wyglądało ongiś, najlepiej służą litografie zachowane w sporej ilości w wersji barwnej z połowy i po połowie XIX wieku. Po połowie XIX wieku pojawiło się kilku artystów zajmujących się widokami Krakowa. Pierwszym z nich był Henryk Walter, ale duetem, który okazał się najbardziej barwny i pełen sukcesów, który odniósł największy sukces, to była para dwóch osobowości, czyli Juliusza Kossaka i Stanisława Tondosa, którzy stworzyli we dwójkę zestaw kilkudziesięciu tablic barwnych. Są to litografie, a to, co jest w tym szczególne, to to, że są to tylko suche widoki Krakowa, a więc jego zabytków, ale również pojawia się sztafarz. Za sztafarz odpowiadał Kossak, za architekturę Tondos. Jeden lubił to, drugi to. Jeden celował właśnie w tematyce związanej z architekturą, drugi zajmował się bardziej przedstawieniem ludzi. I tutaj właśnie na tych planszach możemy obserwować nie tylko klejnoty miasta Krakowa, a taki właśnie jest tytuł tego dzieła, ale również mieszkańców miasta, tudzież przybyszów w strojach z epoki. Album powstał w 1886 roku i został opatrzony komentarzem dwóch wybitnych postaci związanych z Krakowem, nie tylko historyków sztuki, ale również miłośników miasta. Był to Omuczkowski i Stanisław Tomkowicz. Oba też bardzo zasłużone nazwiska do dziejów historiografii Krakowa. Czyli mamy bezcenne grafiki, jeśli chodzi o Kraków, ale także chciałbym zapytać o pewnego rodzaju miniatury, które znajdują się w Państwa zbiorach. Które z nich Pani zdaniem są najważniejsze, najcenniejsze? Biblioteka Jagiellońska ma to szczęście, że posiada zbiór miniatur złoconych, które są pewnego rodzaju destruktami. Otóż pochodzą z ksiąg chórowych, które to były księgami olbrzymimi, którymi posługiwano się, tak jak sama nazwa wskazuje, na chórach świątyń, z których śpiewano. Natomiast w XVIII wieku dopuszczano się pewnego rodzaju barbarzyństwa. Otóż te złocone i pięknie zdobione sceny były wycinane. I taki zbiór wyciętych inicjałów trafił kiedyś do Biblioteki Jagiellońskiej i w dalszym ciągu jest w naszym posiadaniu. Przedstawiamy tutaj miniaturę z lat 70. XIV wieku ze sceną ścięcia świętego Jana. I jest to szkoła sieneńska, bardzo mocne nawiązania do szkoły Duccia i te związki są bardzo mocno widoczne. Będziemy mogli prześledzić, jaka jest paleta barwna, jak wspaniale artysta modeluje twarz, jak indywidualizuje rysy. Także jest to na pewno skarbeczek. Kolejne perły, kolejne unikaty. A kontynuując wyliczanie takich bezcennych rzeczy, chciałbym zapytać o zbiory kartograficzne. Jakie najważniejsze mapy znajdują się w Państwa zbiorach? Najstarszymi mapami są mapa Wacława Grodeckiego z lat 40. XVI wieku, przedstawiająca Polskę. Jest na niej zaznaczona cała linia rzek, góry, ale tak zwaną metodą kopczykową, ale również przede wszystkim miasta. Kolejnymi mapami to mapa Polski i Śląska, która pochodzi z lat 20. XVII wieku, wydana przez wybitnego kartografa Gerarda Mercatora. Mapa wydana jako miedzioryt w Amsterdamie. Mapa dodatkowo jest barwiona, czyli kolorowana ręcznie. To też podnosi jej i wartość, ale również jeżeli chodzi o odbiór, to ułatwia na pewno korzystanie.
Oprócz tego zbiory kartograficzne zawierają atlasy i te najstarsze to jest właśnie połowa XVI wieku. Ja pokażę atlasik z XVIII wieku, miniaturowy, który służył ówczesnym podróżnym. Można go było schować do kieszeni. Wersja kieszonkowa podróżna. Tak jest, taki podręczny kieszonkowy bedeker, który pokazuje obszar Europy bardziej środkowej i niemieckojęzycznej. Wspominała Pani o tych najstarszych, najcenniejszych zbiorach, jeśli chodzi o grafikę, kartografię. A jakie materiały odnośnie czasów współczesnych znajdują się w Państwa zbiorach? Nasze zbiory zawierają także grafikę współczesną, w tym najnowszą, a do jednych z moich ulubionych należy twórczość pani Aliny Kalczyńskiej, która jest Polką mieszkającą w okolicach Mediolanu i specjalizuje się w linorycie. Jest to odmiana współczesna drzeworytu i artystka wykonuje bardzo minimalistyczne prace, powiedziałabym w kierunku abstrakcji geometrycznej. A to, co nas najbardziej cieszy, że otrzymaliśmy tomik wierszy Czesława Miłosza w przekładzie na język włoski, który to zawiera właśnie pracę Aliny Kalczyńskiej. Egzemplarz jest numerowany, a więc jest białym krukiem, a może nawet kruczkiem, bo jest to niewielka publikacja, ale tym bardziej cenna. Plac Wolnica. Rozpościera się stąd wspaniały widok na rynek Kazimierza, niegdyś niezależnego miasta. Obecnie jest to część Krakowa. Patrząc na majestatyczny gotycki Kościół Bożego Ciała, myślami przenieśmy się do czasów, kiedy Kossak i Tondos tworzyli swoją unikatową pracę. Klejnoty miasta Krakowa, którą można podziwiać w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Kolekcje i zbiory Biblioteki Jagiellońskiej są unikatowe i wielowątkowe. Tak bogaty zasób jest niezwykle trudny do jednoznacznego scharakteryzowania. Wspaniałe grafiki, miniatury, drzeworyty i ryciny stanowią prawdziwą gratkę dla badaczy i miłośników sztuki.